Wyobraź sobie, że śpisz smacznie w swoim domku na sycylijskiej prowincji, kiedy nagle budzi cię ogromne trzęsienie ziemi. Ściany i dach wali się do środka. Ludzie krzyczą, że nadchodzi koniec świata. A ty co robisz? Mieszkańcy tego opuszczonego miasta widmo nie mieli czasu na zastanowienie, kiedy w nocy z 14 na 15 stycznia 1968 roku miasteczko Poggioreale nawiedziło ogromne trzęsienie ziemi. Około 1700 ludzi w zaledwie kilka chwil straciło swój cały dobytek, nie mówiąc już o rodzinach i bliskich. Nazwa miejscowości pochodzi od włoskiego Poggio, czyli wzgórze, i reale oznaczające królewski. Dziś, po 51 latach od tragedii, wracamy na to miejsce, aby pokazać Ci, jak wygląda niegdysiejsze królewskie wzgórze i przekazać jego interesującą historię. Wejście na teren jest nie do końca legalne, dlatego przez całą wyprawę Konrad musiał być niezwykle czujny. W sumie to nie był przez pewien moment nawet sam, bo na pierwszych ujęciach towarzyszył mu zabłąkany robaczek, który usiadł na obiektywie. Więcej zdjęć z tego miejsca możecie zobaczyć na naszym Instagramie, ale zaczynajmy wyprawę. Wszystko zrujnowane. Kiedyś tędy normalnie ludzie sobie chodzili. Była to normalna dróżka, a teraz wszędzie pokrzywy. Właśnie podjechała tam jakaś furka i zapewne będą chcieli nas stąd wyrzucić. No i wtedy odjedziemy. Ale zobaczymy, no, może mi się uda tu zostać jeszcze. Królewskie Wzgórze. Zostało ono wybudowane w 1642 roku i tak naprawdę ludzie tutaj szczęśliwie żyli do roku 1968, gdzie 14 stycznia nawiedziło ich duże trzęsienie ziemi z 5 w skali Richtera, no, które kompletnie zniszczyło to miasto i poszczególne wioski dookoła. No i niestety lepiej było wybudować kolejne takie same miasto, takiej samej nazwie, tam 2 km obok, niż przywrócić to do życia, bo po prostu no, było w opłakanym stanie. W mieście tym działa grupa pasjonatów. To właśnie oni odnowili to miasto w taki sposób, gdzie teraz mogę iść środkiem, nie bojąc się, że coś nam nie spadnie. Odgruzowali je. Tak naprawdę zabezpieczyli rurami, betonem wszystko, co mogło się zawalić i mają zamiar w niedługej przyszłości z miasta tego zrobić, można powiedzieć, taki swoistego rodzaju skansen, co jest naprawdę doskonałym pomysłem, bo aż żal patrzeć, jak to miasto niszczeje. Tam już jest chyba główna droga. Jak widzicie, ciężko tu w ogóle się chodzi. Z tego względu, że wszystko jest zarośnięte. No i trochę śmierdzi. Tak jakby bezdomni tutaj też mieszkali. Ale droga jest wybita, więc tam wejdę. Piwniczka jednego z domów. Zobaczymy, co jest dalej. Małe przejście. Pamiętajcie, że miasto to zostało zrujnowane przez trzęsienie ziemi w 1968 roku. Więc tak naprawdę no, relatywnie nie jest to taki szmat czasu. No ile? 50 lat mniej więcej minęło. A no są to ruiny. Naprawdę są to ruiny. Wyjdę tędy. O. Dobra, teraz wyszedłem na trochę główniejszą drogę. Więc pokażę wam, jak to wygląda dalej. Jeszcze widać normalnie anteny, którędy prąd był poprowadzony. O tam widzicie? Robi to naprawdę ogromne wrażenie. Zobaczcie. Wszystko opuszczone, zrujnowane. I stado pszczół. Nie wiem, czy możecie tam zobaczyć, ale nie pójdę tam, bo gdyby mnie zaatakowały, to bym już stąd zapewne nie wrócił. A chyba nie ma nic gorszego niż stado rozścieczonych pszczół nad moją głową. Można by powiedzieć, że no, sama Sycylia, w której znajduje się to miasto, jest no, bardzo jakby zróżnicowana i trochę inna niż cała reszta kontynentu, z tego względu, że no, tutaj głównie się uprawia pomarańcze, mandarynki, oliwki, no i jeszcze wiele innych rzeczy, o których nie pamiętam, i czuję się, jakbym po prostu wyjechał na przedmieścia gdzieś, jak i w Polsce. Tylko że no, tutaj jak widzicie, małe miasteczko już kompletnie zrujnowane, opuszczone. Niewiele po nim zostało, ale jest piękne.
Zobaczcie dalej. Mam nadzieję, że w końcu dojdziemy do głównego placu, który podobno jest jednym z tych ciekawszych, tylko że boję się tego, że właśnie nieopodal tego głównego placu przed chwilą było tyle pszczół, że jak wejdę w nie, no to mogę stracić nawet życie. Nie wiem, czy słyszycie coś takiego jak drona. To właśnie te rozścieczone pszczoły, tam gdzie nagrywam, kręcą się dookoła. Jest ich spora chmara. Trochę się ich obawiam i mam nadzieję, że nikt nie wpadnie na to, żeby tam iść. Może być kiepsko. Pomnik, zobaczcie jeszcze w jak dobrym stanie ten pomnik jest, bo tak naprawdę od 40 lat oprócz pogody i od czasu do czasu, oprócz jakichś ludzi, którzy chcą zobaczyć, jak to miejsce wygląda, no nikt tutaj nie zawitał, więc no jest pozostawiony sam sobie. A za tym zobaczcie, jakie zdobienia greckie, jakaś świątynia najprawdopodobniej to była, coś na wzór świątyni. Ale chodźcie dalej, bo czasu dużo nie mam z tego względu, że no tutaj wstęp jest zabroniony. Dlatego jestem tutaj, można powiedzieć, na wariackich papierach albo na zielonej przepustce, tak bym sobie ją roboczo nazwał. Ale postaram się wam pokazać jak najwięcej. Plaza Elimo, nazwa tej ulicy. Chodźmy dalej. Zobaczcie tutaj po prawo bloki już takie bardziej z naszych czasów. Płyta. Właśnie mieszają tutaj się style. Robi wrażenie. Muszę się wam pochwalić, co znalazłem. Zobaczcie. Ambulanza, czyli ambulans w jednym z pomieszczeń. Widzicie? Jeszcze do reanimacji, do resuscytacji, może nie pamiętam. Przyczepiasz to, prądnicę. Nagle skok prądu. Tutaj mamy ekranik. Jeszcze dobrze wyposażony jest ten ambulans. Zobaczcie. Ale znalezisko. Schody zawalone. Czyli już tutaj wyżej nie wejdziemy. Niestety, bo nawet nie ma jak. Ale idziemy do następnego budynku. Powiem wam szczerze, że myślałem, że to miasteczko, bo to jest tak naprawdę malutka mieścinka nawet. Jest troszkę mniejsza, a ona naprawdę, teraz idę tak naprawdę na wprost. Już 10 minut i ciągle mnie zaskakuje jej właśnie wybujałość, jej różnorodność, tak naprawdę połączenie paru stylów, właśnie taki stary, rzymski, włoski styl w porównaniu z takim typowym poradzieckim, płytowym miastem, jakie można spotkać i u nas. I zobaczcie, pomarańcze to jest coś innego, co? U nas mamy jabłka i gruszki, ale pomarańcze jakoś ładniej wyglądają na tych drzewach, ponieważ są bardziej takie wyraziste. Powiem wam, że w ogóle nie spodziewałem się pewnego ryzyka chodząc tutaj. Myślałem bardziej, czy uda mi się coś nakręcić, czy puszczą mnie tutaj, czy nie będzie to już na przykład zrobione jako muzeum i nie będę w stanie tutaj wejść, ewentualnie wejdę, ale z przewodnikiem i to już nie będzie to samo. A tak naprawdę w tym momencie moje największe obawy to są latające pszczoły, których jest tutaj multum i to jeszcze w takich, można powiedzieć, ilościach, że gdybym niechcący wszedł w taką jedną chmarę, to mógłbym nie wyjść. Zobaczcie, wejście na dół miasteczka i wyjście zaraz z garażu na główną ulicę. Tutaj możecie zobaczyć, jest brama. To chyba było takie przejście. Tak naprawdę dzisiaj jest piątek, jak to nagrywam, więc należy mi się wyjście w miasto po pracy. Widzicie tutaj tą kamieniczkę? To są balkony bodajże tutaj. On mniej więcej wyglądał tak jak ten tu. To wszystko. No ale niestety ząb czasu też tutaj odcisnął swoje piętno. Albo ręka czasu, albo co tam czasu. Bo ząb to raczej piętno odcisnąć może być ciężko. I w pokrzywki. Oj, w tym momencie musi wam zadziałać wyobraźnia. No ja mam trochę łatwiej, bo znajduję się w tym miejscu. Ale za mną jest ołtarz za tymi rurami, i piękne malowidła, które tak naprawdę przysłaniają, bo sądzę, że właśnie ostrość jest na te rury nastawiona. Ale tutaj możecie zobaczyć takie wnęki, w których kiedyś stały posągi po jednej stronie. I zobaczcie tu przejście tutaj. Jest zrobione
właśnie żeby się nie zawaliło. A rzeczywiście no, nie wygląda to najlepiej, bo kompletnie ten kościół już nie ma dachu, więc się stąd zawijam. No tutaj jest takie niskie sklepienie teraz. Chodźcie dalej. To jest coś na zasadzie szpitala, ale jeszcze zobaczcie, biblioteka. Biblioteca Comunale Ars Nunzio Caronna. Chodźmy do biblioteki. Zatem zobaczyć. Tutaj nie ma przejścia. To gdzieś z boku musi być. Czy tam jest jakaś... Nie. Tam jest jakiś spichlerz, składzik. A nie, toaleta. To jest wejście do szpitala. Te drzwiczki. Albo do czegoś na wzór szpitala. Bardziej jak obora wygląda. Zobaczcie, właśnie za mną znajduje się po dwóch stronach bloki, gdzie jeszcze przed 1968 rokiem normalnie żyły rodziny. Tutaj biegały sobie dzieci, grały w piłkę, miały wielkie marzenia. Niestety trzęsienie ziemi zniszczyło również i te marzenia. Trzeba było budować na nowo miasto. Parę dobrych lat. Władze Włoch się od nich odwróciły, więc tak naprawdę ludzie, którzy brali udział, którzy przeżyli to trzęsienie ziemi, zostali tak naprawdę sami i sami musieli tworzyć na nowo swoją przyszłość. Na szczęście im się udało, bo jakieś 2 km dalej jest naprawdę fajne miasto i jest tu pięknie. Zobaczcie. Kolejna mała uliczka. Powiem wam szczerze, że wiele rzeczy tutaj jest zamkniętych i z jednej strony wiem, że to trochę hipokryzja przemawia przeze mnie, bo są zamknięte dlatego, żeby nikt tam nie wchodził, żeby to nie niszczało, albo nikt tego nie zniszczył, a ja sam wchodzę i to nagrywam, ale ja to nagrywam, bo chcę wam po prostu pokazać, co żywioł może robić tak naprawdę z ludzkim życiem i jakie to miasto jest piękne i mam nadzieję, że ludziom, którzy tutaj starają się i działają, zrobią w końcu z tego skansen. A tutaj zobaczcie, najprawdopodobniej jakiś świacik kiedyś był, zawalił się sufit, no i z świacika niewiele zostało. Wszystko najcenniejsze zostało stąd wyniesione, no i poniekąd bardzo dobrze. Wchodzimy przez pokrzywki, nie boję się i nie boli mnie to, mimo że się poparzyłem, a idę dalej i jak widzicie, jeden bloczek, który jest kompletnie opustoszały. Jest znalezisko. Zamknięta. Singer. Nie wiem, czy kojarzycie taką firmę. Ktoś z was na pewno. Ja osobiście nie. Ale ważne, że coś zostało. Wychodzimy teraz stąd, idziemy dalej. I ogólnie też ogłoszenie parafialne dla was. Jeśli chcielibyście nie tylko obserwować nas na YouTubie i na Facebooku, jeśli macie potrzebę, chęć bycia z nami częściej, oglądać nas więcej, to zapraszamy was na naszego Instagrama Urbex History Podłoga Oficjal. Tam rzucamy zdjęcia z naszych wypraw, nasze przemyślenia po tych wyprawach, śmieszne, często prawdziwe, dlatego to jest takie jakby nasze przedłużenie. Zapraszamy was serdecznie, a my zmierzamy dalej. Kolejne pomieszczenie, trochę wyższy budynek. Wejdźmy na górę, zobaczymy, co tam jest. Kolor liścian, zobaczcie, jeszcze stary, czerwony. Można powiedzieć takie temperamentne jak Włosi. O kurde. Nie wiem, czy to zobaczycie. Widzicie to? W początku myślałem, że ktoś tutaj leży. A to jest kukła przebrana za robotnika bez głowy. I właśnie w taki sposób na urbexach można dostać zawału. Czemu te kukły nigdy nie mają głów? Wy mi powiedzcie. W sumie może i to i lepiej, gdyby jeszcze zobaczył, że tam leży głowa i miała oczy, które na mnie patrzy. To może rzeczywiście tam bym padł.
I tutaj kończy się nasza wyprawa po opuszczonym mieście Piogior Reale. Jest piękne, duże, na szczęście są tutaj pasjonaci, którzy chcą je przywrócić do życia jako skansen. A wy, jeśli podobała wam się ta wyprawa, subskrybujcie, łapeczki w górę, nasz Instagram. No i co? Do zobaczenia na następnej wyprawie!